No hej wszystkim. Chciałbym dzisiaj porozmawiać o koronawirusie w Japonii i o tym, czy teraz warto tutaj przyjechać. Zauważyłem, że sporo osób planuje w najbliższym czasie podróż do Japonii. No i pojawiają się dwa ważne pytania. Po pierwsze, czy Japonia jest przygotowana na koronawirusa, czy jest tutaj bezpiecznie? Po drugie, czy główne atrakcje turystyczne oraz sklepy i restauracje, czy one funkcjonują normalnie? Postaram się dzisiaj na te dwa pytania odpowiedzieć. Dla tych, którzy są już w Japonii, powiem, co japoński rząd zaleca, żeby nie zarazić się koronawirusem oraz co zrobić w przypadku, gdy go już złapiemy. Dodatkowo powiem też, jak japońskie społeczeństwo zareagowało na wybuch epidemii i jak wygląda codzienne życie tutaj teraz z wirusem. No dobrze, to teraz suche fakty. Dzisiaj mamy 13 marca 2020 roku i według danych NHK na dzień dzisiejszy ponad połowa zarażonych, czyli prawie 700 osób, pochodzi ze statku Diamond Princess, który przypłynął do Yokohamy z Chin w lutym. Drugie tyle natomiast zaraziło się już w Japonii. Łącznie daje nam to 1337 potwierdzonych przypadków koronawirusa w Japonii. Na szczęście tylko 40 osób jest w ciężkim stanie i 24 osoby zmarły, co daje nam relatywnie niską śmiertelność w porównaniu do innych krajów. Pocieszający jest też fakt, że 475 osób zostało wyleczonych z koronawirusa. Rejony najbardziej dotknięte koronawirusem to Tokio, Osaka, Hokkaido i Aichi. Jeżeli wybieracie się do któregoś z tych rejonów, radzę zachować szczególną ostrożność. Dodatkowo powiem też, że w mojej prefekturze, czyli Gunmie, też są już pierwsze przypadki zachorowań. Jeżeli chodzi o przewidywany rozwój sytuacji, to nie wiadomo zbyt wiele. Naukowcy mają nadzieję, że tak jak inne koronawirusy, ten również będzie podatny na wysoką temperaturę, przez co w lato po prostu zniknie. Niestety najnowsze dane nie wskazują na to, żeby sytuacja się polepszyła. Wręcz przeciwnie, do tej pory mówiliśmy o epidemii, a WHO ostatnio ogłosiło, że mamy już do czynienia z pandemią. Drugą ważną kwestią dla osób zamierzających odwiedzić Japonię jest to, czy w ogóle warto teraz tutaj przyjechać, ponieważ może się okazać, że tutaj przyjedziecie i okaże się, że główne atrakcje lub miejsca, które chcieliście odwiedzić, są po prostu nieczynne w tym momencie, zamknięte z powodu koronawirusa. Więc żeby uspokoić takie osoby, mogę powiedzieć, że na dzień dzisiejszy wszystkie jakieś świątynie, zabytki, sklepy, restauracje funkcjonują normalnie, są czynne i dostępne. Co prawda nie ma zbyt wielu turystów, co się mówi w mediach, jednak osobiście uważam, że jest to plus, ponieważ jest mniej osób, tak? Są mniejsze tłumy. Transport w Japonii funkcjonuje w tym momencie normalnie, nie ma żadnych stref wyłączeń ani kwarantanny, wszystkie autobusy, pociągi, taksówki jeżdżą normalnie. Radziłbym jednak uważać, ponieważ środki transportu publicznego są to miejsca, w których codziennie przybywają miliony osób. Radziłbym zachować szczególną ostrożność, jak się podróżuje. Niestety wszelkie wydarzenia, festiwale, koncerty są odwoływane lub przesuwane na termin bliżej nieokreślony, w tym też festiwal Hanami w Tokio. Oprócz wydarzeń, koncertów i festiwali, niestety nie można też odwiedzić Tokyo Sky Tree do 15 marca. Tak samo Muzeum Ghibli też do 15 marca. Jest też zamknięte wiele muzeów oraz parków rozrywki, w tym Disneyland i Disney Sea są zamknięte w marcu. Artykuł na temat zamkniętych atrakcji możecie znaleźć w opisie tego filmiku. Wiele atrakcji otwiera się od połowy marca, np. Muzeum Cup Noodle Universal Studios czy Międzynarodowe Muzeum Mangi w Kyoto. Jeszcze jedno, co chciałem powiedzieć, to to, że w Japonii funkcjonuje takie pojęcie jak Jishuku Mudo, czyli nastrój dobrowolnej wstrzemięźliwości, jeśli można tak powiedzieć. I oznacza to to, że w obliczu katastrofy naturalnej lub gdy sytuacja w kraju robi się poważna, Japończycy starają się we własnym zakresie zachowywać adekwatnie do sytuacji. Jako przykład teraz można powiedzieć, że stara się ograniczać wyjścia do karaoke lub do siłowni, czyli w miejscach, gdzie można się łatwo zarazić. No i moje postanowienie noworoczne się chyba nie spełni, ponieważ na siłownię już nie pójdę. Wydaje mi się, że to właśnie dzięki Jishuku Mudo w Japonii wirus nie rozprzestrzenia się tak szybko jak we Włoszech czy w Korei. Kolejną rzeczą, o którą pewnie wielu z Was się martwi, jest to, czy Wasz lot do Japonii zostanie odwołany lub czy spotkacie kogoś na lotnisku z krajów o podwyższonym ryzyku zarażenia. Czego można się spodziewać? Do Japonii nie są wpuszczane osoby z chińskim paszportem wydanym w Hubei lub Zhejiang.
Ale ponadto osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni przebywały w Chinach, Korei, Iranie, we Włoszech i San Marino. Dla zainteresowanych więcej informacji po angielsku znajdziecie na stronie internetowej, która znajduje się w opisie tego filmiku. Oczywiście, jeżeli ma się typowe dla tego wirusa objawy, czyli kaszel czy gorączka, lub nawet jeżeli się bierze jakieś leki przeciwkaszlowe lub przeciwgorączkowe, można mieć problem z wjazdem do Japonii. Dodatkowo służby lotniska mogą z nami przeprowadzić szczegółowy wywiad przed wejściem do Japonii. Na koniec pewnie jesteście ciekawi, jak wygląda codzienne życie i reakcja japońskiego społeczeństwa na koronawirusa. Otóż paniki tutaj nie widać na co dzień, natomiast jest jedna rzecz, która mnie dosyć zszokowała i zdziwiła. Jest to fakt wykupienia przez Japończyków praktycznie wszelkich zasobów papieru toaletowego w sklepach. Nie wiem, jest to moim zdaniem dziwna reakcja na epidemię wirusa. Aczkolwiek przypomniała mi się pewna historia, którą kiedyś mi mój wujek opowiedział. Jak kiedyś był problem z papierem toaletowym w Polsce i trzeba było oszczędzać. Powiedział mi, że brało się taki jeden listek papieru toaletowego, składało się go na 4, odrywało się róg jeden, to trzeba zachować, jest ważne. Teraz rozkładamy papier i wkładamy palec tutaj. Teraz tym palcem możemy oczywiście wyczyścić wszystko. Na koniec bierzemy, ściągamy z palca. Mamy czysty palec i teraz oczywiście, żeby spod paznokcia też wyciągnąć brud, to możemy sobie tym oderwanym wcześniej rogiem wyczyścić palec, paznokieć. No. A tak poza tym to większość sklepów i lokali posiada przed wejściem taką butelkę ze środkiem dezynfekującym i nie jest to na pokaz. Widziałem, że wiele osób z tego korzysta, ja sam z tego korzystam i cieszę się, że coś takiego jest. No, od razu tak jakby polepsza komfort psychiczny, że ma się czyste ręce przed jedzeniem. Możecie zobaczyć, jak to wygląda w moim poprzednim filmiku, link znajdziecie gdzieś tutaj. Jeśli chodzi o sytuację w restauracjach, to radzę nosić ze sobą chusteczki higieniczne, ponieważ brakuje chusteczek na rynku i tak samo restauracje mają problem z zamawianiem serwetek czy właśnie chusteczek higienicznych. Oczywiście dostaniecie na początku oshibori, czyli taką mokrą chusteczkę do wytarcia rąk przed posiłkiem, no natomiast może być problem potem z serwetkami, więc polecam nosić ze sobą chusteczki. Tak jak wspomniałem w swoim filmiku wcześniej o życiu w Japonii, w Kaiten Sushi, czyli takiej restauracji, w której sushi jeździ na talerzykach, na taśmie dookoła nas, można sobie po prostu brać talerzyki w dowolnej chwili i potem to się wszystko sumuje. Natomiast w obecnej sytuacji te restauracje polegają już teraz tylko i wyłącznie na zamawianiu takim bezpośrednim do stolika, to znaczy, że nie ma już takich jeżdżących talerzyków, które można sobie dowolnie brać, tylko są to zazwyczaj już zamówienia dla konkretnego klienta. Trzeba przyznać, że Japończycy bardzo dbają o higienę i zakładają maseczki wszędzie tam, gdzie jest duża liczba osób, nawet do pracy. Jest to po prostu część dobrych manier i nie chodzi tutaj już o zarażanie koronawirusem, tylko po prostu jak się czują gorzej, po prostu zakładają maseczkę, żeby innych nie zarazić. Nazwane jest to seki etiketto i tak samo jak Jishu Kumudo pozwala zapobiec rozprzestrzenianiu się epidemii. Ludzie są też dobrze poinformowani na temat epidemii. Wczoraj znalazłem w kombini czasopismo, które jest poświęcone tylko i wyłącznie koronawirusowi. Na razie w Japonii nie uważa się, że wirus może się przenosić przez powietrze na odległość większą niż 1 metr, czy też przez jedzenie. Ciekawym zaleceniem japońskiego rządu jest to, żeby zażywać większą ilość snu oraz żeby wietrzyć swoje pomieszczenia. Ważne jest, żeby nie zbliżać się do osób starszych oraz dzieci, ponieważ w ich przypadku ryzyko zachorowania na ciężką chorobę lub śmierci jest nieporównywalnie wyższe. W Japonii funkcjonuje również coś takiego jak Centrum Doradztwa dla osób powracających do kraju lub mających styczność z zarażonymi.
Jednak jeżeli nawet podejrzewasz u siebie koronawirusa, nie zalecam udania się do takiej placówki z dwóch powodów. Ponieważ po pierwsze, prawdopodobnie koronawirusa nie masz, jest to zwykłe przeziębienie, więc jeżeli tam pójdziesz, jest duża szansa na to, że tam właśnie tego koronawirusa dostaniesz. Po drugie, takie placówki mają ograniczoną pojemność i nie chcemy ograniczać dostępu ludziom, którzy rzeczywiście tego koronawirusa mają lub jest wysoka szansa, że właśnie są zarażeni tym koronawirusem, czy na przykład przybyli z Chin. Jeżeli już jesteś w Japonii i podejrzewasz, że masz koronawirusa, jest dostępna linia telefoniczna z poradami, na którą można zadzwonić. Można też się udać do zwykłej przychodni i są tam wywieszone informacje na temat postępowania. Jest jeszcze jedna rzecz, która mnie ciekawi, a mianowicie tegoroczne Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Jak myślicie, zostaną odwołane, może zostaną przełożone na następny rok? Dajcie znać w komentarzach, ja tymczasem Wam już dziękuję. Zobaczcie też moje pozostałe filmiki. Jestem na wizie Zwiedzaj i Pracuj w Japonii. Wrzucam filmiki z wycieczek oraz na temat życia tutaj. Dlatego subskrybujcie, dawajcie łapki w górę i na razie.